Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jai Radha Madhava Yashodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Kupi Janabalava Girivaradhari Gopi Janabalava Girivaradhari Jai Gopi Janabalava Girivaradhari Yashod Anandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yashoda Nandana Braja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Radha
Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Ki Jai. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Shri Radha Madhava Ki Jai. Grantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. His Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Shri Gaur Nitai Ki Jai. Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai. Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nivise Sasunyavadi Paschate Satarine. 424, 67. 68? Maybe. Let me look. Yeah, 68 is correct. Hmm. 68, yes. 424, 68. Lord Shiva is glorifying Lord Krishna. And some people think Lord Shiva is God. Niektórzy ludzie myślą, że Pan Shiva jest Bogiem. But it appears from these verses he understands that Krishna is God. Ale te wersety pokazują, że on rozumie, że nie jest Bogiem. Even though he's so great. Mimo to, że jest tak wzniosły czy wspaniały. He understands his greatness has some limitation. I rozumie, że jego wielkość jest ograniczona. Something doesn't work and you don't know how to fix it, just hit it. Jeżeli coś nie działa, nie wiesz jak to naprawić, to uderzyć trzeba. Unless it's your wife. Chyba, że to jest twoja żona, to... Yeah. Hare Krishna. Well, some men think they also can fix their wives like that. Niestety niektórzy mężowie mają takie podejście, że myślą, że można żonę naprawić właśnie też bijąc ją. Atatamasino Brahman Param Atmam Dipaschitam Vishwamruda Bhayadvashtam Akutakshchid Bhayagatihi. Word meanings. Therefore, Tvam, you, my Lord. So Lord Shiva is saying, you my Lord. I Pan Shiva mówi do Krishny, ty jesteś moim Panem. The Shiva Bhaktas, what more do they need? Co więcej potrzebują wielbiciele Pana Shiva? It's right here in black and white. Tutaj czarno na białym jest napisane. You my Lord. Ty mój Panie. Yes. Asi. Are. Jesteś. Naha. Are. Our, yeah. Nasz. Brahman. O Supreme Brahman. O Supreme Brahman. O najwyższy Brahmanie. The problem is when it turns off, it takes me to yesterday's verse. Niestety jak się to wyłącza, to później wejdzie do poprzedniego wersetu, który był wczoraj.
Okay. Parama Atman. O Supersoul. O Supersoul, o duszo najwyższa. And if I take this to get fixed in America, they'll say, yeah, we can fix it for $300. I say, but I only paid $200 for it. In Poland is the same. Że na przykład zabiorę to w Stanach do naprawy i za naprawę będą chcieli $300, ale przecież ja napisałam Chandi Chok. 200. But Chandi Chok, they'll fix it for 20, but when you get it home, it's not fixed. Na Chińczycy naprawiam za 20, zabierasz do domu i nadal nie jest naprawione. And you find out they took things out of your to fix another one. Że zabrali jakieś części z twojego Sometimes. twojego You have to, żeby naprawić inne. you have to know who to shop with. Vipaschitam. For the learned wise men. Dla uczonych mędrców. Visham. The whole universe. The whole universe. Rudra Bhaya. Rudra Bhaya. Being afraid of Rudra. Being afraid of Rudra. Obawiając się. Obawiając się Rudry. Dvashtam. Annihilated. Annihilated. Unicestwiony. Akutaschit Bhaya. Undoubtedly fearless. Undoubtedly fearless. Niewątpliwie nieustraszony. Sounds like Chinese. I got to create a new language for you guys. Minimize your words. Muszę stworzyć dla was nowy język, żeby zmniejszyć ilość słów w waszym języku. Save time. Żeby oszczędzić czas. Gatihi. Destination. Destination. Przeznaczenie. Okay. My dear Lord, all actually learned persons know you as the Supreme Brahman and the Supersoul. Mój drogi Panie, wszystkie naprawdę uczone osoby. Everybody knows you, Lord Krishna, as the Supreme Brahman and the Paramatma. So you mean when you will meet the devotees of Shiva? Oh, we're back for a while. Let's see what happens. Okay. Although the entire universe is afraid of Lord Rudra, Chociaż cały wszechświat obawia się Pana Rudry, who annihilates everything, który w końcu unicestwia wszystko, for the learned devotees, dla wszystkich uczonych bhaktów, you are the fearless destination of all. Ty jesteś pozbawionym strachu przeznaczeniem. It appears Lord Shiva is not singing these prayers. Someone else is singing the prayers that he sang. Wygląda na to, że sam Pan Shiva Maybe. nie intonuje tych swoich pieśni czy modlitw, to ktoś inny jakby intonował Does anybody know? Czy ktokolwiek wie? Because he's talking about Lord Rudra. Ponieważ on mówi o Panu Rudrze. But it says these are the prayers of Lord Shiva. A tutaj jest powiedziane, że to są modlitwy Pana Shiva. Lord Shiva came to Krsna to learn them these prayers, but Srila Prabhupada explains in this chapter that there are 11 manifestations of Lord Shiva, and one is Rudra, this who everyone is fearing about him. So Lord Shiva says about Rudra, his manifestation. Okay, all right. Czyli tak jakby Pan Shiva ma wiele manifestacji. So he's talking about himself, basically. Mówi o sobie, ale o swojej jednej ze swoich jakby manifestacji. Everyone's afraid of me, more or less. Wszyscy Yeah. się Okay. nie boją, mówi tutaj bardziej. Although the entire universe is afraid of Lord Rudra, who ultimately annihilates everything, for the learned devotees, you are the fearless destination for all, of all. So, once again, Yeah. Chociaż cały wszechświat obawia się Pana Rudry, który w końcu unicestwia wszystko, to dla wszystkich uczonych bhaktów Ty jesteś pozbawionym strachu przeznaczeniem.
For the purpose of creation, maintenance, and annihilation of this cosmic manifestation, there are three lords, Brahma, Vishnu, and Shiva, Maheshvara. W celu tworzenia, utrzymania i unicestwiania tej kosmicznej manifestacji istnieje trzech panów: Brahma, Vishnu i Shiva, Maheshvara. The material body is finished at the time of annihilation. Ciało materialne niszczone jest podczas unicestwienia. Both the universal body and the small unit, the individual living entity's body, are susceptible to annihilation at the ultimate end. Zarówno ciało kosmiczne, jak i mała jednostka, ciało indywidualnej żywej istoty, ostatecznie podlegają unicestwieniu. However, the devotees do not fear the annihilation of the body, for they are confident that after the annihilation they will go back home, back to Godhead. Jednak bhaktowie nie obawiają się unicestwiania ciała, gdyż są pewni, że gdy to nastąpi, powrócą do domu z powrotem do Boga. Takta deham punarjanma janma naiti mamiti suarjuna. If one strictly follows the process of devotional service, he has no fear of death, for he is predestined to go back home, back to Godhead. Kto ściśle przestrzega procesu służby oddania, ten nie obawia się śmierci, gdyż jego przeznaczeniem jest powrót do domu z powrotem do Boga. Prabhupada once said something like, no, their names are already in the book, back home, back to Godhead. Powiedział, devotees' że names. tak naprawdę imiona tych wielbicieli już są zapisane w pewnej księdze powrotu do domu, do Boga. So if your name is not in the book yet, 16 rounds, 4 principles, then your name will get in the book. Back to home, back to God. So when it's time to go back to home, they look at the book and they go, oh, okay, your name is there, Krishna, Krishna, okay, you go. Więc jeżeli twoje imię jeszcze nie jest w tej książce, czyli nie przestrzegasz 4 zasad, czy nie intonujesz 16 run, no to jeżeli to zaczniesz robić, to zostanie umieszczone tam twoje imię i wtedy w odpowiednim czasie odpowiednia osoba przyjrzy się temu i powie, tak, wracasz do domu, do Boga. So what happened is, Tamal Krishna Maharaj had a dream and they were doing Sankirtan, and then all the non-devotees started chanting. I Tamala Krishna Goswami miał taki sen, że widział w nim tak naprawdę robił sankirtan i wszyscy niewielbiciele zaczęli intonować podczas tego. So the way he explained it to Prabhupada, he said, the non-chanters became chanters. I powiedział Śrila Prabhupadzie, ci, którzy nie intonowali, zaczęli intonować. And he said, Prabhupada, is there a chance the chanters will become non-chanters? I powiedział Śrila Prabhupada, czy jest taka szansa, że ci, którzy intonują, przestaną intonować? And he said, no. Powiedział, że nie. Their name is already written in the book, back home, back to Godhead. Ponieważ Something like that. Powiedział coś takiego, że właśnie mniej lub bardziej, że imiona tych osób są już zapisane w odpowiedniej księdze, która ich, można powiedzieć... The title of today's class is Get Your Name in the Book. Więc tytuł dzisiejszego wykładu to Spraw, żeby twoje imię znalazło się w tej właśnie księdze. Is your name in the book? Prabhu, is your name in the book? Is your name in the book? Your name in the book. But maybe we may be in this book and someone will just remove us from the book because we are stopping, like practicing. As long as you don't commit aparad to another devotee, you're okay. Jeżeli nie popełnisz znaczy ja zapytam o to, czy może jeżeli przestaniemy praktykować, to nasze imię zostanie wykreślone z tej księgi. Mahatma Prabhu powiedział, że tak naprawdę może się to wydarzyć, kiedy popełniamy Vaishnava parady. The non-devotees are fearful of death because they have no guarantee of where they are going or of the type of body they're going to get in their next life. Niewielbiciele obawiają się śmierci, gdyż nie mają pewności, dokąd zmierzają, ani jaki typ ciała dostaną w swoim następnym życiu. The word Rudra Bhaya is significant in this verse because Rudra himself, Lord Shiva, is speaking of fear of Rudra. W wersecie ten istotne jest słowo Rudra Bhaya, jako że sam Rudra, Pan Shiva mówi o obawie przed Rudrą. This indicates there are many Rudras, 11 Rudras, and the Rudra, Lord Shiva, who was offering this prayer to the Supreme Personality of Godhead, is different from the other Rudras, although he is as powerful as they are. Świadczy to o tym, że jest wielu Rudrów, 11,
i że Rudra, Pan Shiva, który ofiarowywał modlitwę najwyższemu osobowemu Bogu, różni się od pozostałych Rudrów, chociaż jest równie potężny jak oni. The conclusion is that one Rudra is afraid of another Rudra because each and every one of them is engaged in the destruction of the cosmic manifestation. Wow. Wniosek jest taki, że jeden Rudra obawia się innego Rudry, ponieważ każdy z nich zaangażowany jest w niszczenie tej kosmicznej manifestacji. A devotee is never afraid of Rudra because he is always secure, being protected by the lotus feet of the Lord. Oprócz bhakty wszyscy obawiają się Rudry, nawet sam Rudra. As Krishna says in Bhagavad Gita 9:31, Konteya pratijanihi name bhakta pranashyati. My dear Arjuna, you may declare publicly that my devotee will not be vanquished under any circumstances. Bhakta nigdy nie boi się Rudry, jako że zawsze jest bezpieczny, gdyż chronią go lotosowe stopy Pana. Jak Sri Krishna mówi w Bhagavad Gita, Konteya pratijani name bhakta pranashyati. Mój drogi Arjuno, możesz ogłosić światu, że mój czysty bhakta nigdy nie będzie pokonany w żadnych okolicznościach. So what's nice about the Bhagavatam is that Prabhupada tells us how a pure devotee thinks and how he feels and how he sees. To, co jest How he fajne acts. w Bhagavatam jest to, że Śrila Prabhupada pokazuje nam, jak wielbiciel myśli, jak czuje, jak działa. And acts. Yes. Thinks, see, feel, and act. Yeah. Myśli, czuje, działa. And a lot of times when we read this, a pure devotee is not afraid of death. Or in this case, what did Prabhupada say? A devotee is never afraid of Rudra because he's always secure. Not a pure devotee, just a devotee. I tutaj jest powiedziane, że wielbiciel nigdy nie obawia się Rudry, ponieważ zawsze jest bezpiecznym. I tutaj nie jest mowa tylko i wyłącznie o czystym wielbicielu, ale o wielbicielu w ogólności. And then for us it's a reality check. I dla nas to jest takie sprawdzenie, takie zmierzenie się z rzeczywistością. I'm sure many times you've read something Prabhupada said, a devotee is blank blank, and then you read it and you think, well, I'm not like that. Myślę, że wielokrotnie czytaliście w książkach Prabhupada stwierdzenia, że wielbiciel jest taki i taki, i sobie myśleliście, ale ja nie jestem taki. Just like, we're saying here, basically a devotee is not afraid of death. Tak jak mówimy tutaj, że generalnie wielbiciel nie boi się śmierci. And then we read it and we think, well, I don't know. I'd probably be afraid of death. I'm afraid of a mouse. I my tak sobie myślimy, ja z pewnością boję się, nie tylko, że nie boję się śmierci, ja boję się nawet myszy. Right, I see a snake. Oh, what do I do? Węża, don't bite me. Yeah. So Prabhupada is revealing to us the way the pure devotee thinks so that we can adapt to that kind of thinking. I tu właśnie jeszcze Prabhupada omawia to, w jaki sposób czysty wielbiciel myśli, tak byśmy mogli również zaadoptować ten sposób myślenia. Now we would have to ask the question, why is a devotee not afraid of death? Teraz jest pytanie, dlaczego wielbiciel nie boi się śmierci? Well, the first part of the purport, Prabhupada saying when a non-devotee dies, he doesn't know where he's going, he doesn't know what kind of body he's going to get, but a devotee is going back to Godhead. So that's why a devotee is fearless. I na początku w znaczeniu Śrila Prabhupada mówi o tym, że wielbiciel nie wie, jakie czeka go przeznaczenie, nie wie, gdzie się uda po śmierci, czy jakie ciało przyjmie, a wielbiciel wie, że wraca do świata duchowego, dlatego jest nieustraszony. Okay, so let's say you go to the doctor. Powiedzmy, że idziesz do doktora. He says you have 7 days to live. I on mówi ci, że masz jedynie 7 dni życia. And you're completely devastated. I jesteś całkowicie rozwalony. But he says, ale mówi, your name's in the book. Że twoje imię jest w książce. He's a devotee. On jest też wielbicielem, ten lekarz. And he's an astrologer. I jest też astrologiem. So then he says, but you're going back home, back to Godhead. You'll be there in 7 days. I mówi, ale wracasz do świata duchowego i będziesz tam w ciągu najbliższych 7 dni. Kind of changes things, doesn't To it? wszystko tak zmienia. And Krishna's waiting for you. Krishna na ciebie czeka. 7 days you get to meet him and dance with him. I już w ciągu 7 dni możesz go spotkać i tańczyć z nim. Kind of changes your perception of death. I to zmienia twoją perspektywę czy widzenie śmierci, postrzeganie śmierci. So now you come home and you tell your wife, I'm so excited.
I teraz przychodzisz do domu i mówisz swojej żonie, what happened? What did the doctor say? Oh, it's amazing. To jest niezwykłe. He said in 7 days I'm going to die. Mówi, że w ciągu 7 dni umieram. That's like the best thing I've heard. I to jest my whole najlepsza life. rzecz, którą słyszałam w całym swoim It życiu. won't make sense to her. I to nie ma dla niej sensu. He said, no, but he told me 7 days I get to meet Krishna. Ale lekarz powiedział mi, że w ciągu 7 dni spotkam się z Krishną. So the mentality of the devotee is always protected by Krishna, always under the shelter. Everything that happens is perfect, and that's why he doesn't fear. I taka jest mentalność wielbiciela, że on wie, że jest zawsze pod ochroną Krishny i dlatego nie ma w sobie strachu, ponieważ wie, że wróci do świata duchowego ostatecznie. Once I give my life to Krishna, then I have faith he'll always take care of me and always protect me, so I'm good. Więc czuję się dobrze, ponieważ w momencie, kiedy oddałem swoje życie Krysznie, wiem, że On się mną zajmuje i że mnie chroni. I jestem bezpieczny. Yes. So, and we have to ask ourselves, do we have that kind of faith? I teraz musimy zadać pytanie samemu sobie, czy posiadamy ten rodzaj wiary. Yesterday we were talking about surrender. Wczoraj rozmawialiśmy na temat This is one of the symptoms of surrender. I jednym z symptomów właśnie podporządkowania Krishna will protect me. jest to, że ta wiara, że Krishna mnie ochroni. Krishna, protect my tablet, please, Krishna, ochroni mnie from turning off. od ciągłego obracania się. This morning I was listening to a lecture. Dzisiejszego ranka słuchałem And wykładu. it was about what we had talked about yesterday or the day before. Był o tym, o czym rozmawialiśmy wczoraj czy przedwczoraj. Prabhupada said, your food, it's already there for you. You don't have to worry about it. Powiedział, że Prabhupada powiedział, że twoje jedzenie It's already już destined. jest dla ciebie przygotowane, ono już jest ci przeznaczone, nie musisz się nim martwić. And then he said, Krishna is feeding all other forms of life. You don't think he's going to feed you? Krishna już karmi wszystkie formy życia. Czy myślisz, że nie nakarmi ciebie? Therefore, you don't have to worry. Just surrender. Dlatego nie musisz się martwić, po prostu się podporządkuj. Give this life to Krishna. I oddaj to życie Krishnie. That was Prabhupada's message. He was just hammering, give this life to Krishna. Give this life to Krishna. Krishna is taking care of you. Don't worry. Give this life to Krishna. Whatever you're going to get, it's already destined. Don't worry. Give this life to Krishna. I Śrila Prabhupada mówi i podkreśla ten punkt, wręcz uderzając młotkiem w naszą głowę, mówiąc, oddaj to życie Krysznie, podporządkuj się Krysznie, Kryszna się tobą zaopiekuje. Twoje przeznaczenie, pewne rzeczy są już tobie przeznaczone, nie jesteś w stanie tego zmienić, więc podporządkuj się Krysznie. So that faith has to be there to surrender, right? Krishna will take care of me. I musi być ta wiara, by się podporządkować, ta wiara w to, że Kryszna się mną zaopiekuje. And then you have the example of Prahlad Maharaj. I mamy przykład Prahlada Maharaja. And he famously said, you can have the best doctor and die. I on powiedział takie słynne stwierdzenie, że możesz mieć najlepszego lekarza, a mimo wszystko and have no doctor and live. A możesz nie mieć w ogóle lekarza i żyć dalej. Actually, in my opinion, the less you have to go to the doctor, the longer you'll live. So that, moja opinia jest taka, że so that verse makes sense in many ways. Do lekarza, czy masz mniejszą styczność z lekarzem, tym dłużej będziesz. When you go to the doctor, they say, what are you allergic to? And I say, doctors. Jak idziesz do lekarza, idę do lekarza, jak ktoś się mnie pyta, na co mam alergię, to mówię, że mam alergię na lekarza. But his point was, ultimately it's not the doctor. If Krishna wants you to live or doesn't want you to live, then that's what's going to happen. I taki był właśnie punkt Prahlada Maharaja, że ostatecznie to nie lekarz decyduje o tym, czy będziesz żył, czy nie. To już jest ci przeznaczone. O tym też decyduje Krishna. Możesz mieć dobrego lekarza, umrzeć, nie mieć dobrego, a przeżyć. So in this connection, Prabhupada was talking about Prahlad eating poison. I tutaj właśnie w tej relacji, w takiej korelacji do tej sytuacji, Śrila Prabhupada mówi o tym, że Prahlad Maharaj jadł truciznę. So Hiranyakashipu forces his wife to put poison in Prahlad's meal. And of course she doesn't want to do that, but he forces her. I Hiranyakashipu przymusił swoją żonę, by umieściła w posiłku Prahlada truciznę. Oczywiście ona nie chciała tego zrobić, ale on ją do tego przymusił. And Prahlad's mood was, if Krishna wants me to live or Krishna wants me to die,
it doesn't matter if I eat this or don't eat it. So I'll just eat it, because if he wants me to live, I'll live. And even if I don't eat it and he wants me to die, I'll die. That was his mood. Nastrój Prahlada Maharaja był taki. To nie ma żadnego znaczenia, czy zjem to jedzenie z trucizną, czy nie, ponieważ jeżeli Krishna chce, żebym nadal żył, to będę i tak żył, nawet zjedząc tą truciznę. Ale jeżeli Krishna będzie chciał, żebym umarł, żebym zginął, to nawet jak nie zjem tej trucizny, to zginę. So he's exhibiting this high state that's being described here of fearlessness. I on pokazuje tutaj ten taki najwyższy poziom nieustraszenia. So that's what it means to be a devotee. I to właśnie oznacza bycie wielbicielem. So now we have to ask ourselves the big question. Teraz musimy zadać sobie bardzo ważne pytanie. How much of that do I have? Jak wiele z tego mam w sobie? 50%, 100%, 1%, what? 50%, Do I have that 100%, faith? 1%. Czy ja posiadam tę wiarę? But Prabhupada said that's why a devotee is happy, because he said it's just like when you're with your father, you know you don't have to worry, he takes care of everything. I właśnie o tym mówi Śrila Prabhupada, że dlatego Bhakta czuje się bezpiecznie, ponieważ czuje się tak jak z ojcem. Jeżeli jesteś w towarzystwie swojego ojca, to nie boisz się niczego, ponieważ wiesz, że on się tobą zaopiekuje. So the little boy, you know, he's not very strong, but he's holding on to his father's hand, so he's like fearless, you know. My father's here, I have nothing to worry about. Tak jak mały chłopiec jest mały, nieporadny, ale idzie za rękę ze swoim ojcem i mimo to, że sam jest mały, to czuje się bezpiecznie, ponieważ wie, że ojciec jest duży i się nim zajmie. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna. So, then of course, natural question will arise, well, how do you develop that faith if you don't have it? I tutaj powstanie naturalne pytanie, jak rozwinąć tę wiarę, jeżeli jej nie posiadamy? Well, one way you develop it is by hearing the reality. Jedną ze sposobów jest słuchanie o rzeczywistości. And then Prabhupada's also saying, well, just notice your own life. You're alive. Who's supporting you? Po prostu zauważając też to, że żyjesz, kto tak naprawdę utrzymuje cię przy życiu. So you might think, well, I'm working and I'm supporting myself, but it's not like that. That's Krishna who's supporting you. Ja pracuję, utrzymuję sam siebie, ale to nie jest tak, to Krishna cię utrzymuje. So the more you see that, the more you meditate on it, the more your faith increases. Więc im bardziej to widzisz, tym bardziej na ten temat medytujesz, tym większą wiarę rozwijasz w to. The last verse of chapter 7, Krishna says the same thing. Even at the time of death, he's not bewildered. W ostatnim wersecie, w 7 wersecie, verse of Bhagavatam. Yes, last verse of 7. Let me go to that verse. Czyli w poprzednim wersecie, czyli w tym 67, w tym ostatnim stwierdzeniu, Krishna mówi... Yeah, it's a nice verse. What Krishna is saying? What Krishna Yeah. is saying? I just want to read the translation. Okay. If I do it from memory, I want to get it right. Yeah. Those in full consciousness of me, who know me, the Supreme Lord, to be the governing principle of the material manifestation of the demigods and all methods of sacrifice, can understand and know me, the Supreme Personality of Godhead, even at the time of death. In other words, they're not going to be shaken up at the time of death. 7:30. At the end, It's the last verse of Bhagavad Gita, chapter 7, text. You mean Bhagavad Gita. Chapter 7, text 30. Yeah, just. Znasz na pamięć? No to Prabhu Hinał Znają zasadę, że Krishna jest podstawową zasadą wszystkiej manifestacji kosmicznej, bogów, wszystkich ofiar. Nawet w momencie śmierci on może mieć świadomość połączoną we mnie. Nawet jeśli on to zrealizuje w momencie śmierci. Dzięki. Then Prabhupada saying in the purport,
when you become Krishna conscious, it's impossible to forget Krishna. At a certain level, everything reminds you of Krishna. Kiedy jesteś świadomy Kryszny, jesteś na pewnym poziomie świadomości Kryszny, to tak naprawdę niemożliwym jest nie myślenie o Krysznie, ponieważ wszystko wkoło przypomina ci o Krysznie. And then Prabhupada says, and when you're dying, you can't forget Krishna. I kiedy umierasz, również nie jesteś w stanie już zapomnieć o Krysznie. That's nice. To jest miłe. Now, we have a problem sometimes. Czasami mamy problem. That sometimes when stress is very high, instead of thinking of Krishna, we forget Krishna. Czasami, kiedy jesteśmy bardzo zestresowani, zamiast bardziej myśleć o Krysznie, zapominamy o nim. So that's, I don't know how that happens, but it happens, it often happens to devotees. They get so stressed out that instead of taking shelter of Krishna, they forget Krishna. Czasami tak się zdarza w przypadku wielbicieli, że są tak zestresowani, że zamiast przyjąć schronienie w Krysznie, zapominają o nim. So what Prabhupada's saying is if you're in the consciousness that Krishna is controlling everything, that won't happen. I właśnie tutaj jest powiedziane, że jeżeli jesteś w tym nastroju, że Krishna wszystko kontroluje, to nigdy ci się to nie przydarzy. Because what is the most upsetting thing? Things are out of control, you can't control it, and you think nobody can control it. Co jest najbardziej denerwujące, to, że nie możesz kontrolować różnych rzeczy i myślisz, że po pierwsze ty nie masz nad tym kontroli, a po drugie nikt nie ma nad tym kontroli. But when you know Krishna's in control, then you calm down. Więc jeżeli zaczynasz widzieć to, czy myśleć, że Krishna ma nad tym kontrolę, to się uspokajasz. Yes. Sometimes when we have some problem, it is natural psychology that we cannot concentrate on holy names properly, on our sadhana, on service, because the mind is coming back to this problem. Yes. And it may be obstacle. Yes. When would be too much these problems for our development. Więc ja tutaj mówię, że czasami jeżeli mamy jakiś problem, to wtedy trudno nam się skoncentrować na intonowaniu, na służbie oddaniu, dlatego to umysł powraca do tego problemu. To może być przeszkodą, jeżeli tych problemów jest tak. It's a kind of a misfortune when that happens. To jest duże nieszczęście, kiedy takie rzeczy się dzieją. Because the problem takes all our energy, mental energy. Ponieważ problem zaczyna pochłaniać But there's a funny story. mentalną. A jest pewna zabawna historia. It's even sometimes happened to Prabhupada. When there were big problems in our movement. Czasami to się zdarzało nawet w Prabhupadzie, kiedy w naszym ruchu były takie ogromne problemy. Now we know sometimes if something's really bothering you, you think of that during japa. Wiemy o tym, że czasami jak coś nas bardzo niepokoi, myślimy o tym również podczas japa. Krishna Karshini. Oh, she upsets me so much. Hare Krishna, Hare Krishna. I wish she'd stop upsetting me. Hare Krishna. Why does she have to do that? Hare Krishna. I don't want to see her again. At least my name is Krishna. Przynajmniej w moim imieniu jest Krishna. Krishna Karshini. I'm changing your name. Okay. And so we've all had that experience. Na pewno każdy z nas miał pewnie. I mean, not towards her, but towards somebody. Or if it's not somebody, it's something. Może to też dotyczyć kogoś albo czegoś. Yeah, that's just normal life. To jest normalne w życiu. Right. So, I don't know if you know the story of the Juhu temple, but to briefly describe it, ale tak krótko ją przedstawię. This man sold us the property Był mężczyzna, który sprzedał nam pewną with the intention of cheating us, getting a down payment, and then through technicality, we couldn't get the proper paperwork done, and he would keep the money, it was $50,000, and he would keep the property. That was his intention. I był mężczyzna, który sprzedał tę posiadłość wielbicielom już z intencją oszukania ich, czyli wziął pieniądze za to, jakieś $50,000 i zrobił, było to wszystko tak zaaranżowane, że baktowie kupili to i
Tak, i nie byli w stanie jakby uzyskać odpowiednich papierów potwierdzających to, że to nabyli. I tak naprawdę jego idea była taka, żeby zatrzymać pieniądze i jednocześnie zatrzymać też tę posiadłość. In order for us to secure the property, we just needed to build some temporary structure, temple. I po to, żeby zachować tę ziemię, musieliśmy tak czasowo wybudować jakąś konstrukcję. But we couldn't get the permits. Ale nie mogliśmy otrzymać pozwolenia. And our lawyers couldn't help us. I nawet prawnik nie był w stanie nam pomóc. You want to know why? A wiecie dlaczego? Because he was paying the people in the government not to give us, and he was paying our lawyers to turn against us. You mean this man? Yes. Ponieważ ten mężczyzna, właściciel tej ziemi, on nie dość, że dawał jakąś łapówkę tym władzom rządowym, to również dawał łapówki, czy też płacił tak naprawdę temu prawnikowi, żeby działał przeciwko nam. Ladies and gentlemen, welcome to India. Drodzy panowie, panie i panowie, witamy w Indiach. No don't be in India. If you want to create a television show, you just go around with a camera and everything's so interesting. You'll just, live footage will be most popular show you can imagine. Jak jakiś taki show telewizyjny, to można wziąć kamerę i chodzić i obserwując różne dziwne rzeczy, które się dzieją. To już będzie naturalny show. So it was just one disturbance after another because of what this man was doing. I pojawiał się jeden niepokój za drugi, jeden problem za drugim z powodu tego, co robił ten mężczyzna. So the GBC went to Prabhupada and said, Prabhupada, my mind is so disturbed by what's happening, I can't chant my rounds. And Prabhupada said, me too. I pewien GBC poszedł do Śla Prabhupada i mówi, Śla Prabhupada, z powodu tej całej sytuacji mój umysł jest tak zaniepokojony, nie jestem w stanie intonować właściwie swoich rund. A Prabhupada powiedział, ja też. And then in another conversation, in a similar situation, Prabhupada said, just dedicate your life to spreading Krishna consciousness and Krishna will take you back to Godhead because you're making so much sacrifice. I w podobnej sytuacji też Śla Prabhupada powiedział jakiemuś wielbicielowi, ponieważ tak bardzo poświęcasz się do Kryszny, to Krishna z powodu tej twojej ofiary zabierze cię tak czy siak do świata duchowego. So it seemed from these conversations that Prabhupada was saying, this is so important that even it completely disturbs your japa, this is even more important, so you have to do it. And it was also temporary, obviously. No i to, co Śla Prabhupada chciał przez to powiedzieć, to, że pomimo że ta sytuacja ma taki negatywny wpływ na twoje japa, to rozwiązanie tego jest tak ważne, ważniejsze nawet niż japa. Oczywiście on wiedział, że ta sytuacja będzie jedynie sytuacją tymczasową. Another example, when Śla Prabhupada was in Vrindavan, and some workers were stealing cement from our building site. Then devotees asked Prabhupada, why don't you translate? Because he stopped translation at night of the books, Srimad Bhagavatam. How can I concentrate on translation when they are stealing my property? Yeah, exactly. Była jakaś inna sytuacja z Śla Prabhupadem, że gdzieś była budowa świątyni i pracownicy zaczęli ukraść jakiś cement, który był potrzebny do budowy. I w pewnym momencie bhaktowie zauważyli, że Śla Prabhupada przestał tłumaczyć w nocy swoje książki i powiedzieli, dlaczego już nie tłumaczysz? A Prabhupada powiedział, że jest tak zaniepokojony tą sytuacją, że właśnie jak mogę to robić, jeżeli ci ludzie kradną naszą własność. And he used to say, management gives me a headache and I can't translate. I powiedział, że zarządzanie powoduje u mnie ból głowy i nie mogę tłumaczyć. Yeah. So he created a GBC to manage so he could translate. GBC, żeby oni zarządzali i żeby on mógł się skupić na tłumaczeniu. Yeah. So these are, of course, realities. To jest rzeczywistość. But at the same time, a w tym samym czasie he was doing impossible things without sufficient resources, depending on Krishna. Robił niesamowite rzeczy, nie posiadając żadnych zasobów, jedynie polegając na Krysznie. There's a funny story. Jest taka pewna zabawna historia.
they're going to Vrindavan with Prabhupada. Devotees. Yeah. Grupa wielbicieli udaje się z Srila Prabhupadem do Vrindavan. So devotees are thinking, this is very high. You're going to Vrindavan with Srila Prabhupada. What's he going to talk about? I Bhaktowie sobie pomyśleli, że to jest coś bardzo takiego wzniosłego. Udajesz się z Srila Prabhupadem do Vrindavan. O czym on będzie tam mówił? What esoteric philosophy or lila is Prabhupada going to be talking about on the way to Vrindavan? I o jakich ezoterycznych, takich głębokich lila Srila Prabhupada będzie mówił w drodze do Vrindavan. And he's not saying anything. A Prabhupada nie powiedział nic. Now, during that time, there were rations of cement. For some reason, I don't know why. W tamtym czasie była taka sytuacja, że jakby brakowało cementu, tak? So getting enough cement to build a temple was a challenge. I zdobycie wystarczającej ilości tego cementu Government rations. było wręcz niemożliwe, ponieważ w jakiś sposób rząd ograniczał te ilości. So Prabhupada's completely silent I Srila Prabhupada był for maybe an hour ciszy, to była or godzina more. lub nawet więcej. And he finally says I something. nagle powiedział coś. Cement. How are we going to get enough cement? Jak my zdobędziemy wystarczającą ilość tego cementu? So that's interesting. I mean, it's another point, To jest inny. but it shows how much Prabhupada was thinking about spreading Krishna consciousness. I to pokazuje wszystko w perspektywie, jak Srila Prabhupada cały czas był pochłonięty myślami, jak rozprzestrzeniać czy propagować świadomość Kryszny. But I would also say when Prabhupada's thinking how we're going to get it, at the same time he knows Krishna will. We have to think, but Krishna will make it happen. I Srila Prabhupada, jestem pewien tego, że w momencie, kiedy myślał o tym, jak to zdobędziemy, był pewien, że Kryszna mimo wszystko pomoże i dostarczy tego, co jest potrzebne. So I think that's an important story also. Myślę, że to jest ważne. And so what we also learn is sometimes we have to accept some big anxiety which may be disturbing our mind. Czasami At least temporarily. nauczyć tego, że niektóre problemy będą zaprzątać nasz umysł, naszą uwagę i niepokoić nas. To będzie tymczasowe. At least we can say for Prabhupada, there was always 100% faith in Krishna's care, Krishna's protection. I w przypadku Prabhupada wiemy, że on zawsze był przekonany w 100% o opiece i pomocy Kryszny. Otherwise, if you analyze what Prabhupada did, he was doing things without resources. Ponieważ jeżeli przeanalizujesz różne rzeczy, które robił Srila Prabhupada, można zobaczyć, że on robił wiele rzeczy nie posiadając wystarczających zasobów, żeby to zrobić. The land was donated in Vrindavan. Kiedy dano w darze, czy też w dotacji tę ziemię we Vrindavan, And we're going to build a big temple. i był zamiar budowy wielkiej świątyni, And where's the money going to come from? ale skąd pojawią się na to pieniądze? But Prabhupada was always confident Krishna would provide. Ale Srila Prabhupada był zawsze pewien tego, że Kryszna dostarczy odpowiednio. And it turns out that most, if not all the money came from one traveling Sankirtan party. I tak naprawdę bardzo duża część, albo nawet prawie całe pieniądze pochodziły od jednej grupy sankirtanowej. Krishna, Prabhupada inspired the sannyasi to take 5-10 men to Japan and raise tremendous amounts of money. I Kryszna zainspirował pewnego sannyasina, by wziął 5 czy 10 Do a few things. We won't say how they raised it. którzy tam zarobili większość potrzebnych pieniędzy. Anyway. To już jak, to już, prawda? They did Sankirtan. Robili Sankirtan. Sankirtan's a broad I word. to było zabrałem do Japonii. To był Sankirtan takim szerszym tego słowa znaczeniu. Fundraising. Po prostu They raised the zbieranie funds. funduszy. So in Prabhupada's leelas were like that. There wasn't really resources, but somehow the resources came together. I widzieliśmy to w tych rozrywkach Srila Prabhupada, że nie było tych zasobów potrzebnych, a mimo wszystko one się w jakiś sposób manifestowały. It seemed from our perspective, he had faith that if you make the plan, Krishna will fill everything in. I on miał to przekonanie, że jeżeli zrobisz plan, to Krishna dostarczy potrzebnych do tego środków. If you look at America, jeżeli przyjrzysz się Ameryce, we had all these amazing buildings, and what to speak in Europe, all the chateaus, and it was just incredible.
że właśnie w Stanach jest tak wiele wspaniałych budynków i również w Europie jest tak wiele Castle, yeah. czyli zamki. You know, I moved in the temple in 1970. We couldn't imagine anything other than a little house for a temple. There was no money. Where? Everywhere. Gdziekolwiek się udawaliśmy, to często nie było... 1970. Aha, w 1970 roku I was asking what? 1970. W 1970 roku gdziekolwiek się... And like by 1975 or 76, there's like churches, castles, mansions. It's just like A już w 75 nagle byliśmy właścicielami kościołów i jakichś posiadłości, zamków, mansions, jakieś, posiadłości. churches. Yes, Los Angeles Temple is a church. Toronto Temple is a church. Montreal Temple is a church. Te świątynie to powstały z kościołów. Los Angeles. Montreal, Toronto. San Francisco was a mortuary. W San Francisco to było co? To trupy tam. Oh really? Kostnica. Prabhupada came, he was okay. Szla Prabhupada przyjechał i stwierdził, że Purified. Oczyścimy to miejsce. I mean, it was a big place. Dość duże miejsce. Yeah. Yeah, basically. Anyway. So I think one of the things we can conclude is when you have that level of faith, Krishna reciprocates with that faith. I to, co możemy skonkludować, to, że mamy dużą wiarę, to odpowiednio Krishna będzie się wzajemniał. I mean, it's like Prabhupada it's okay. It's like Prabhupada was saying, okay, Krishna, this is what I want to do, so I depend on you. I widzieliśmy to, że Śrila Prabhupada mówił, Krishna, to jest to, co chcę zrobić, proszę it's a really funny story. Jest taka zabawna historia. You're going to love this story. Zakochacie się w tej historii. It's so good. Ponieważ jest tak dobra. Should I tell you? Czy mogę powiedzieć? I'll tell you next time I come. Może powiem następnym razem. So, in Toronto, they found this beautiful church in a beautiful location. W Toronto znaleziono piękny kościół w doskonałej lokalizacji. So the president's describing it to Prabhupada. I prezydent opisuje tę sytuację Śrila Prabhupadzie. It's located here, it's made of these materials, it's got rooms for prasadam, for the temple, beautiful kitchen, living quarters, etc., etc. I opisuje Śrila Prabhupadzie, że to miejsce znajduje się tu, w takim pięknym miejscu, w takiej lokalizacji, ma piękny pokój świątynny, kuchnię i opisuje różne szczegóły dotyczące tego Sounded perfect. Brzmi doskonale. Prabhupada said, how much? A Prabhupada mówi ile? That was 1976, I don't know, maybe it was $500,000. To był 75 rok, może to było pół Which is miliona. like in today's currency, maybe 5 million or something. But było tak jak w tamtych czasach to było pół miliona, teraz to może być warte, czy też odpowiednik 5 milionów. it was like a lot of money. But whatever it was a lot of money. To było naprawdę dużo pieniędzy. So Prabhupada says, he was very enthusiastic till he heard the price. Or maybe it was $1 million in those days. A do momentu, w którym usłyszał, jaka jest cena tego. Like, the mortgage payment would be like higher than any temple or extremely difficult to make. I ten podatek za nieruchomość będzie... Raty za kredyt. Mortgage? It's Mortgage. not a loan. Yeah. It's a loan Yeah. in this sense. Czyli to jest właśnie ta rata byłaby wyższa niż za wszystkie inne miejsca. So then Prabhupada tells the temple president, he said,
He said, no, we don't want to buy anxiety. I wtedy Śrila Prabhupada powiedział temu prezydentowi świątyni, nie chcemy kupować niepokoju. In other words, we'll always be thinking about how to pay for the building. Like our whole focus will be on paying for the building. I będziemy całkowicie skupieni jedynie na spłacaniu tego budynku. Cała energia pójdzie w to. So then the temple president just forgot about it. I thought, okay. I prezydent świątyni po prostu zapomniał o tym. So then later, Prabhupada actually came to that city. This conversation was on the phone, but now he came to the city and he arrives at the airport and he says, what about that church? That's like the first thing. Pomiędzy Śrila Prabhupadem a tym prezydentem świątyni odbyła się telefonicznie, ale po jakimś czasie Śrila Prabhupada przyjechał do tego miejsca i już na lotnisku powiedział, no to gdzie jest ten kościół? So they said, Prabhupada, do you want to see it? He said, yes, I want to see it. So they went there and showed him. Prabhupada, chcesz zobaczyć to? Oczywiście, tak, proszę pokaż mi. Prabhupada, here is the temple. We could have the temple here, prasadam room here, kitchen here, brahmacharis here, brahmacharinis here, etc. You know, he had the whole thing figured out. Wszystkie rzeczy, wszystkie szczegóły tego miejsca, że tutaj będzie hol na prasadam, tu kuchnia, tu jakieś ashramy dla brahmacharinów, brahmacharinek. So then Prabhupada saying, so we should get it? I Śrila Prabhupada mówi, to co powinniśmy And the temple president says, no, Srila Prabhupada, we don't want to buy anxiety. A ten prezydent świątyni odpowiada Śrila Prabhupadzie, nie, Prabhupada, my nie powinniśmy kupować niepokoju. And Prabhupada says, there must be anxiety, otherwise you just sleep. A i powiedział, tak naprawdę musi być niepokój, bo w innym wypadku wszyscy będziemy tylko spać. And Prabhupada said, how much can you get from the bank? BBT will give you, I will give you, and then they bought the building. No i Prabhupada zaczął się zastanawiać, ile tam można wziąć z banku, ile BBT ci da, ile z innych źródeł i kupili to ostatecznie. So you have two contradictory instructions. I jakby pojawiły się dwie sprzeczne instrukcje. So maybe Prabhupada thought, oh, these devotees will just be lazy. They need to work harder. Who knows? Może Prabhupada po prostu pomyślał, że w innym wypadku bhaktowie będą leniwi, więc lepiej, żeby po prostu pracowali ciężej. Or maybe at that point he realized that Krishna will arrange. A może zrealizował, że mimo wszystko Krsna to wszystko zaradził. I wanted to ask about playing the lottery in this kind of thing with intention that you want to put this money on the temples or whatever. This kind of thing. Czyli only if you have z intencją ewentualnej przeznaczenia ewentualnej wygranej dla only if someone gives you a free ticket. Tylko wtedy, kiedy ktoś da ci taki darmowy żeton czy jakiś gambling is bilet. one of the four. Wiem, czym jest, I went to Las Vegas. I lost all my money, but I had intention to build a temple. Pojechałem do Las Vegas i straciłem tam wszystkie pieniądze, ale moja intencja była taka, że chciałem zarobić na świątynię. I mean, if you have some mystic power where your intention is so powerful that all the numbers come in your favor and you can prove that, that's a good business. Jeżeli masz moce mistyczne i możesz przewidzieć te wszystkie numery i w ten sposób wygrać i to jeszcze gdzieś tam udowodnić, to okej. We have a joke in America. Jest pewien żart w Ameryce. Because the only people that play the lottery are the poor people. Że jedynymi osobami, które grają w tych wszystkich grach czy loteriach, biorą udział, są to ludzie biedni. The ones who are so poor, they don't pay tax. I ci, którzy są biedni, nie płacą podatku. So they say the lottery is the way to get the poor people to pay tax, because they're always buying lottery tickets. I tak naprawdę idea jest taka, że to jest pewien pośredni sposób przymuszania tych ludzi do płacenia podatków. Oni nie płacą podatków, ale ponieważ są bardzo zaangażowani w ciągłe kupowanie tych losów, to płacą w ten sposób podatki. If your mother says, what do you want for your birthday? And you say, I want lottery tickets. Well, you didn't spend the money, so you've got nothing to lose. So that's not gambling. Więc jeżeli matka spyta cię, co chciałabyś But you can't spend the money. Then it's gambling. Co chciałabyś dostać na prezent na urodziny? Mówisz, darmowy bilet taki na loterię. No, I don't recommend. Nie wydałaś pieniędzy na to. I don't recommend giving your guru lottery tickets on his Vyas Puja. Też nie rekomenduję dawania swojemu guru jakichś kuponów na loterię na Vyasa Puja. I heard a story about this person who
like visualized winning the lottery, and they won it twice. Wow. Ja słyszałam o takiej osobie, która w jakiś sposób wizualizowała, że wygra w loterii i dało jej się to dwukrotnie. Like we joke and say, well, if you're such a good astrologer, why don't you win the lottery? Because you'd be able to figure out what the numbers are. Czasami tak się śmieję, jeżeli jesteś dobrym astrologiem, to dlaczego nie przewidzisz, jakie numery padną w losowaniu i nie wygrasz? But this is not in the card that I won. It's not? It's not in the chart that I won. Yeah, right, so don't invest, Yeah. I can see in their chart, there's no money. Widzę w So don't invest in the horoskopie, lottery. że nie ma pieniędzy, nie ma co inwestować. Or maybe they see in your chart, you lost a lot of money in an investment in the Bo lottery. widzę w twoim horoskopie, że stracisz dużo pieniędzy właśnie na So, inwestycje. Gambling means you can lose something. If you can't lose anything, you're not gambling. Hazard oznacza, że można coś stracić. You know, if I give you 100 lottery tickets, you didn't invest any money, so you're not gambling. Jeżeli dam ci 100 You can only win, you can't lose. No to możesz wygrać lub nie wygrać, ale nie zainwestować w to żadnych pieniędzy. But don't take advantage. Ale nie ma co z tego za bardzo I korzystać. didn't buy cigarettes, my friend bought them. Ja nie kupiłam papierosów, mój przyjaciel kupił. I didn't buy the lottery. My friend bought. Did you Ja give him nie the money to kupiłam. buy the lottery? Yeah, well, Nie kupiłam That's gambling. tego kuponu, jakiś przyjaciel mi kupił. yes. Actually, statistics show that those who win the money in lottery, actually the bigger users, like only 7% of these people who won the money, they can really proper use. And the others, they just, after getting money, after finishing, they're in worse situation than before. Yeah. Yeah, we already know it. Przetłumacz. Myślę, że każdy o tym już wie, że po prostu, że są takie statystyki, które mówią o tym, że ludzie, którzy wygrywają w loteriach, zwykle bardzo szybko tracą te pieniądze. Czasami nawet są chyba jeszcze większe w długach później. Kończą gorzej niż... No, I guess they cheated the system of their karma, and then their karma is to be poor, so they end up poor again. Myślę, że może oszukają ten system karmy, a ponieważ mają być biedni, ostatecznie i tak są biedni. If you're supposed to be poor, you'll be poor even if you win $30 million. 7 years later, you're broke. Tak czy siak będziesz biedny, nawet jeżeli wygrasz te 30 milionów dolarów. There's a lot of athletes like that also. There are so a few, movie stars or rock stars or athletes. They make like 30 million a year and they're bankrupt. And all the people are trying to figure out how could you go bankrupt making 30 million a year. Tak jak są różni tam celebryci, aktorzy czy sportowcy i oni czasami zarabiają po 30 milionów rocznie. I ostatecznie i tak są bankrutami. Ktoś się zastanawia, jak można doprowadzić do takiej sytuacji, zarabiać tyle i być bankrutem. But it's possible. Ale jest to możliwe. They do it. Więc to... Well, marry the wrong girl, she takes all your money. That's one way. Też jednym ze sposobów jest ożenienie się z niewłaściwą dziewczyną, która zabierze ci wszystkie pieniądze. Maybe we should have a plan, right? One of our ladies married Jeff Bezos and then divorced him a year later and then build temples all over the world, right? Taki plan, że jedna z naszych baktinek wyjdzie za mąż za jakiegoś bogatego człowieka. Who is he? I don't know, but he's Owner just of a rich Amazon. man. Not just a rich man. Właściciel Not just rich. Amazonu. I think he's richer than the government of your country. Że on jest bogatszy niż rządy wielu krajów. Yeah. Więc wychodzi za niego za mąż i wtedy rozwodzi się. No i oczywiście musi być podział majątku i tam wyciągnie. So the point is, we don't think like that. We think, if Krishna wants to give, if we're qualified, he'll give. W kategoriach. My po prostu patrzymy na to, że So we don't have to dostarczy. scheme and, hey, where does it end, the scheming? Well, maybe we should open a liquor store because it's a good business. And we won't drink it, but we'll just sell it. Dojść. Tak? Znaczy po prostu wykorzystasz. To wykorzystać. Znaczy do jakiego punktu możemy naciągać trochę rzeczywistość, czyli nie wiem, może będziemy otwierać na przykład sklepy z alkoholem, ponieważ to przynosi profit. Yeah. I mean, it's hard to sell Bhagavatam, it's easier to sell pornography, make more money. Sprzedawać Bhagavatam, łatwiej sprzedawać No, pornografię. but Prabhupada was asked, there were some
there were some people who earned money illegally. Zadano pytanie Szrila Prabhupadzie, że byli pewni ludzie, którzy zarabiali pieniądze w nielegalny sposób. Through breaking one of the principles, Łamiąc one of our zasad, principles. jedną z naszych zasad. And they wanted to give a lot of money. I oni chcieli Donate. They wanted to donate a lot of money. Dużo pieniędzy. And they asked Prabhupada, can we take the money? I zapytano Szrila Prabhupada, czy możemy przyjąć te And he pieniądze. said, by taking the money, you're encouraging that sinful activity. Like you're validating it. It's okay. Keep doing it. Zachęcasz jeszcze tych ludzi do tego, żeby dalej tak działali. He said, I can't touch that money. I powiedział, nie chcę dotykać tych pieniędzy. It's not proper. Co w sytuacji, kiedy na przykład rodzic wygra na loterii i chce dać dziecku na krzyż, czy Bhakta powinien przyjąć te pieniądze, czy nie? Let's say that your parent or one of your parents will win in the lottery and wants to share the money. Przyjmij ten prezent. And is asking you to take this present. Should we accept? Yeah, of course. Tak, powinniśmy. You didn't engage in sin. And, well, it depends what you're going to do with the money. Oczywiście to wszystko zależy, co zrobić dalej z tym pieniędzmi. You walk in with a, Rolex watch and a Ferrari and like that. Maybe don't take the money. Rolex, zegarek Rolex plus Ferrari. Maybe. Yeah, it's not enough. Maybe for a Rolex. For the roll. You can go like this when you give class. So Będziesz w ten sposób chodzić, tak żeby wszyscy widzieli, że masz zegarek. I was thinking, and then, being complete Maya, and, think you're better than everyone because you have more money. Myśląc, że jesteś lepszy od wszystkich But innych. yeah, if that money is for Krishna, why not? A te pieniądze, jeżeli zostaną użyte dla Krsny, to oczywiście jest... I think that's different. Myślę, że to jest zupełnie... They already have it, and it wasn't like sinful per se as meat eating or intoxication. But there is also let's say that if someone did something wrong or made the money in an illegal way or even sinful way, is it not like we are actually engaging this person anyway in the service and we are purifying this person? Yeah. Same, let's say that someone is a butcher and will donate money like for Rath Yatra or something like that. Should we accept it or not? Because if we are letting him to give this money, it's actually an advantage for him. It depends. This money, it's dirty, we know it, but at the same time. The Swaminarayan people have no problem with that. Yes. You mean Narayan Swami? There's a group called Swaminarayan. Jest taka grupa Swaminarayan, oni nie mają z tym problemu. They don't have a problem with it, but we have a problem with it. Ale my mamy z tym problem. Yeah. Sometimes. Czasami. Actually, this happened. Some devotees told me. Was it here? That we're taking a lot of money from someone who has made it selling meat and used it for Rath Yatra? Somewhere that happened, actually. Or the discussion was there. Taka dyskusja miała miejsce, że ktoś właśnie It's a difficult... niestety na mięsie i gdzieś tam te pieniądze oczyszczał. It's like you have no money, the landlord comes and says, you have to pay your rent for a year in advance or I'm kicking you out. Or he says, I'm selling the building. If you don't buy it, you have to be out. So that situation, temporarily emergency, then you may consider other options. Na przykład jak są jakieś takie sytuacje podbramkowe, właściciel jakiegoś budynku mówi ci, że albo zapłacisz za rok z góry, albo kupisz ten budynek, w innym wypadku wyrzuci cię z tego miejsca, więc można tak jakby nagiąć pewne zasady tak chwilowo, ale to nie jest taka zasada ogólna. Yeah. Of course, the argument is, well, we get so much money on Sankirtan, we don't know where it comes from. Że tak naprawdę otrzymujemy tak dużo. Who knows what people do to earn their money? Pieniędzy na Sankirtanie i też nie wiemy, co ci ludzie, jak zarobili te pieniądze. It's a difficult question. To jest dość trudne pytanie.
easier to take money from someone who owns a liquor store than someone who owns a butcher shop. Myślę, że łatwiej Right? jest przyjąć pieniądze od kogoś, kto jest właścicielem sklepu z alkoholem, niż kogoś, kto jest rzeźnikiem. I would have reservations about the butcher. I would have less reservations about alcohol. It's not illegal, it's just sinful. Ja miałbym mniejsze obiekcje co do kogoś, kto sprzedaje alkohol, niż kogoś, kto jest rzeźnikiem. No, to jest takie, tu jest jedna rzecz jest nielegalna, a druga rzecz jest grzeszna. There's a story. Jest pewna historia. This Indian man is becoming a devotee. Pewien Hindus został baktą. You know, he's a pious Hindu. Był takim pobożnym Hindusem. And he owns, I think, a chain of stores. I miał taką sieć sklepów. And in those stores they sell meat and alcohol. W tym sklepie sprzedawano również alkohol i mięso. You know, like many Indians come to America and then they buy a gas station, petrol station, and the petrol station has a convenience store and they sell beer and, well, in Poland they sell lots of beer. Yes. And of course, you know, hot dogs, whatever you call them, schnitzel or whatever, you know. Now we have vegans also. So, and Prabhupada didn't say anything to the man. He didn't tell him not to do that. I był jakiś mężczyzna, który gdzieś tam właśnie na tych stacjach benzynowych, jak masz stację, masz też takie jakieś sklepy dodatkowe i tam zwykle sprzedaje się piwo, jakiś alkohol, czy też różnego rodzaju hot dogi i inne tego typu. And they said, Prabhupada, shouldn't we tell him not to sell those things? And Prabhupada said, spytano Prabhupada, czy powinniśmy mu zabronić sprzedawania tego, a Prabhupada tak... Let him engage in devotional service and Krishna will give him intelligence not to sell those. Pozwólmy mu zaangażować się w służbę oddania i Krishna da mu inteligencję z czasem. So as far as taking money knowingly from someone committing sin, that needs to be discussed more in the context of the reality of the situation you're dealing bardziej with. Musi być, każda sytuacja musi być jakby rozpatrywana indywidualnie. To przyjęcie pieniędzy od kogoś, kto zarobił je w taki bardzo nielegalny czy grzeszny sposób. But in this case, when they wanted to offer this dirty money, and Prabhupada said, I cannot take it. Ale był ten przypadek, w którym ktoś chciał te brudne pieniądze ofiarować, to Prabhupada powiedział, nie możemy ich przyjąć. He said, I'll be contaminated by it. He said, but if they really want to give, then put it in the hundi for the deities. It's like, we don't want to deal with it personally. We'll get contaminated. Nie chcemy mieć nic wspólnego tak osobiście. Jeżeli oni chcą ofiarować te pieniądze, to jakby niech je położą przed bóstwami, ale my jakby nie chcemy ich brać do ręki. So it's like, I'm not encouraging you to do this. Ja po prostu nie zachęcam was do robienia tych rzeczy. If you throw the money in the box, then I'm not going to burn it, but we can't encourage you. Ale w innym wypadku nie bierzemy tego, it's not right. Ponieważ nie jest to właściwe to, co robicie. Something like that. Coś w tym stylu. Yes. So the very big role is playing the intention. When Prabhupada knew that somebody is coming to him, some Indian guy, just to purify his money, so he was not accepting this. But like poor butcher who doesn't know what he's doing actually, he's like ignorant, and he just buy the book, and he's not buying this with intention to purify himself. He's just actually doing, okay, nice guys, I give them money, I take it. So it's completely different situation. Yeah, and Prabhupada. And Prabhupada. Takim decydującym faktorem takiej sytuacji jest też intencje tej osoby, bo czasem często Prabhupada był w takiej sytuacji, że przychodziły do niego osoby, które świadomie to robiły, tak, one wiedzą, ja robię coś złego, ja mam pieniądze swojemu i te moje pieniądze będą oczyszczone. Pranie brudnych pieniędzy. Takie pranie w sensie duchowe. A jest zupełnie inna sytuacja, jak jakiś tam powiedzmy rzeźnik czy coś po prostu widzi banków i daje im jakieś pieniądze za książkę, prawda? To nie jest, on nawet nie jest świadomy, że jakieś oczyszczenie. I remember a situation. Nie zdaje sprawy, że robi coś złego. I remember a situation, it was maybe, I don't know, 27 or maybe 28 years ago. At the beginning of the tour, we went for the huge Harinam, like 300 devotees or even more, and it was in Gdańsk. This is one of the most popular cities in Poland. It was amazing Harinam because there was crowds of people, and suddenly one man who was very impressed by the way Indradumna Swami was singing and all of that,
he came with a bag, and he was the owner of the butcher shop. He came with the bag, and he gave it to Indradumna's family. And you know what he did? He just said, yeah, thank you. He didn't say, just get out of me. He said, thank you. He took it and just said to the devotee, I just threw it away. Yeah. And but there was this intention that, yeah, I want to share something. I want to give you something, something precious I have. So what to do when the bag's in your hand? Że była sytuacja, w której tam, no to już było bardzo dawno temu, taki duży był harina w Gdańsku i baktowie tam zrobili taką furorę. W pewnym momencie taki rzeźnik, posiadacz sklepu mięsnego nagle wyskoczył i z reklamówką dał Indradumnie swojemu worek, a tam tak patrzymy, a tam jakaś kiełbasa była. I Gurudev podziękował, wziął ten worek i powiedział baktom, żeby to wyrzucili. Po prostu docenił pewną taką intencję tej osoby, że ona chce się podzielić czymś cennym dla siebie. Now, there's one thing that's not parallel to the situation Prabhupada was in, because the money that was being offered to him was made illegally. Ale ta sytuacja, not only sinful, but illegal. Że te pieniądze, które zarobili te osoby, to nie tylko były pieniądze zarobione w grzeszny sposób, ale też w sposób nielegalny. So adds a dimension to the discussion. I to jakby dodaje inną perspektywę of course, do dyskusji. The argument is there, we'll use it, this man will be purified. A tak jak mówisz, ten mężczyzna się jakby oczyścił. And we're not encouraging him to continue doing this by taking the money. Jakby nie zachęcamy So that would be the other side of the argument. Do tego, żeby działał w taki sposób, biorąc pieniądze od niej. But I know the story. I don't know if I should say it or not because it's very controversial. Like, don't say it. We'll never end class. Yes. Chciałem powrócić do tego wątku Prahlada Maharaj. I would like to come back to the story of Prahlad Maharaj. Traktujemy Prabhupada jako czystego wielbiciela Mahabhagavata. We are treating Prabhupada as a pure devotee, as a Mahabhagavat. Bo wydaje się, że Mahatma Prabhu tutaj zachęca nas, żebyśmy szli w tą mentalność Prahlada Maharaja, że jak mamy jakieś kłopoty, to żeby polegać na Krishnie. So I believe that what you're doing is encouraging us to follow into footsteps of Prahlad Maharaj, meaning that if we are in a trouble, we are taking shelter of Krishna in all our problems and troubles. Mahatma Prabhu mówił, że ostatecznie, czy będziemy się leczyć, czy nie będziemy się leczyć, to ostatecznie rezultat zależy od Krishna. And you said it doesn't matter actually if we are taking care of our health or not, meaning that if we are sick or not, the result. Did I say that? To some degree, you just said you gave an example of Prahlad Maharaj that he ate a poison. And he was and you said that even if we have a good doctor, still we may die. And sometimes we may not go to the doctor even, and we will survive. So maybe he understood it in the way that. Ale sami Prabhupada, będąc czystym wielbicielem, w jakiś sposób pokazywał jako acharya nam, że powinniśmy dbać o zdrowie. Dbać o zdrowie, brał tabletki, leczył się. But at the same time we see that Prabhupada, who was advanced devotee, who was a Mahabhagavat, he was still taking care of health, and when he was sick, he was taking some pills of medicines. Wydaje się, że taka sprzeczność. It seems to be a little contradiction, so if you could a little bit clarify it. The way you're just a contradiction is that your faith is more in Krishna than the medicine. Ta sprzeczność może polegać na tym, że tak naprawdę chodzi o to, że ktoś ma większą wiarę w Krishna jako takiego niż w działanie na przykład this was actually asked to Prabhupada. I to this question. Zadano mu to He said, yeah, you go to the doctor, but it's ultimately up to Krishna. Tak, idziesz do lekarza, ale ostateczny rezultat daje Krishna. So my understanding is, because Prabhupada was practical, he always told us to do what was practical, but not that we should put all our faith
in something material. That's my understanding. Moje zrozumienie jest takie, że ponieważ Śrila Prabhupada był osobą bardzo praktyczną i uczył nas praktycznych rzeczy, dlatego pokazywał nam pewne rzeczy swoim przykładem, ale z drugiej strony też uczył nas tego, żebyśmy nie pokładali takiej ostatecznej wiary tylko i wyłącznie w medycynę i w tabletki czy jakieś leki. Okay, this will cure you. Powiedzmy, że ta rzecz cię uleczy. If Krishna allows it, but sometimes it doesn't work. I jeżeli Krishna na to pozwoli, to cię uleczy, a czasami to może nie zadziałać. Or sometimes someone doesn't take it and they get cured. A czasami osoba w ogóle nie weźmie danych tabletek, a i tak zostanie uzdrowiona. So, from my perspective, it seems that Prabhupada didn't want us to be impractical. Śrila Prabhupada nie chciał, żebyśmy byli osobami niepraktycznymi. But he didn't want us to put all our faith in practical. Ale z drugiej strony też nie chciał, żebyśmy jakby powierzali całą swoją wiarę rzeczom tylko i wyłącznie praktycznym. Like, Krishna is the ultimate controller. Żebyśmy zawsze pamiętali, że ostatecznym kontrolerem jest Krishna. You're married, you have to maintain your family, you have to work. Jesteś żonaty, musisz utrzymać rodzinę, musisz pracować. So yes, you do your best. Po prostu starasz się działać najlepiej jak potrafisz. But ultimately, we know it's coming from Krishna. Ale ostatecznie zawsze that's how I understood. Że to pochodzi od Krishny i w ten sposób ja to rozumiem. That's how I always understood. I tak to widzę. Prabhupada's, it's kind of like he didn't want us to go this way or become fanatics and say, I can jump off a building and if Krishna wants, he'll save me. Nie powinniśmy, Śrila Prabhupada nie chciał, żebyśmy byli pewnego rodzaju fanatykami, którzy teraz nagle wyskakują z dachu, twierdząc czy myśląc, że Krishna ich ochroni. I put so much faith that it's like, it's all material, that's how you're going to solve it. Lub też pokładając, z drugiej strony pokładając całkowicie wiarę jedynie w materialne rzeczy i w to, że tylko one nas ochronią. I told a story, I don't know if it was here. Ja powiedziałam pewnego razu historię, nie wiem czy to było But tutaj. there's a devotee I know, Jest pewien wielbiciel, który and we were discussing faith in Krishna. Dyskutowaliśmy ten temat wiary w Krishna. And he's a very practical person. I on jest bardzo praktyczną osobą. He said, I look around and I see so many poor devotees who have faith in Krishna. I powiedział, że ja przyglądam się, czy też rozglądam się i widzę tak wielu tak zwanych wielbicieli, depend on Krishna, he'll provide. Look at how he's providing. You can't even pay your rent in some cases. Jak Krishna może cię utrzymać, skoro w Or przypadkach nie jesteś w stanie zapłacić swojego czynszu you don't have much. I nie masz za wiele. So we were having this discussion and my mood was completely different. I mieliśmy taką dyskusję, my mood was, był zupełnie inny. Krishna maintains you. Whatever you do, he'll maintain you. It's not like you have to endeavor specifically to make more and more and more money. Just do your dharma and you'll be maintained according to what you're meant to get. So I remember this conversation because I was so much in the opposite mood than him that it pegged my memory. Wow, he's on the completely other side. I don't agree with that. Ja pamiętałem bardzo jasno tę naszą rozmowę, ponieważ ona mnie tak bardzo, bardzo poruszyła i pozostała w moim umyśle, ponieważ moja opinia na ten temat była odmienna, całkowicie odmienna. And he worked hard, became very successful, built a big home, like huge, mansion type home. I on pracował bardzo ciężko, odniósł sukces, wybudował piękny, duży dom. And one thing led to another. I jedna rzecz po drugiej. Practically lost his home, couldn't pay for it. Praktycznie stracił ten dom, nie był w stanie go spłacać. One thing led to another, and he's unemployed right now. I teraz jakby kolejna rzecz, jest tak naprawdę bezrobotny. And he can't even practice in his profession. I tak naprawdę nawet nie jest w stanie pracować w swoim zawodzie. So I thought that was interesting. I tak sobie pomyślałam, że to jest dość interesujące. Because he went the other route to make it happen. Ponieważ on wszedł w tę drugą ścieżkę, żeby wszystko się urzeczywistniło. And it didn't happen. I to się nie stało. There are other factors. Ponieważ pojawiły się inne czynniki. I went the other route. A ja szedłem inną drogą. Okay, I will depend on Krishna and not try to become wealthy, just depend on Krishna and do my service. Ja po prostu starałam się polegać na Krishnie i dalej wypełniałam swoją służbę. Somehow or other I get my 2 chapatis and my cup of dal every day.
I z takiego czy innego powodu mam te swoje 2 czapaty każdego So- dnia i miseczkę dalu. I think that's the idea. I myślę, że tak to wygląda. You know, because maybe, I don't know, but maybe because he was so much on the other side, Krishna said, I'm going to teach you a lesson, that you're not the one who makes it happen. It's up to me. I don't know, maybe. Nie wiem, czy jest to prawdą, czy nie, ale możliwe, że z tego powodu, że on bardzo był przekonany co do swoich racji i był tak bardzo tego pewien, może Krishna chciał mu dać pewną nauczkę i pokazać mu, że tak nie jest. I don't say what he said was entirely wrong. Yeah, you have to work. You have Ja to be. oczywiście nie uważam, że to, co on powiedział, jest całkowicie niewłaściwe. Oczywiście musimy pracować. Make your plan. Musimy też wypełniać Expand your swój plan, business. czy też powiększać na przykład swój But don't interes. think that's all you have to do. Ale nie możemy myśleć, That że there to aren't jest other jedyna rzecz, factors involved. którą powinniśmy robić, ponieważ są również inne czynniki, które mają na to wpływ. So I think it was yesterday or the day before, we were having this discussion in which Prabhupada said your happiness and distress and your income are already destined. No matter what you do, you'll get them. Tak jak już dyskutowaliśmy to kilka dni temu na wykładzie, że Śrila Prabhupada powiedział o tym, że twój dochód jest już tak naprawdę jest już przeznaczony tobie. That's interesting. I to jest bardzo interesujące. Because why would you break your back to become wealthy if it's already written in the stars how much wealth you're going to get? Dlaczego miałbyś nadwyrężać, można powiedzieć, swój kark, żeby tak intensywnie pracować, żeby stać się bogatym, skoro tak naprawdę ilość pieniędzy już jest ci przeznaczona. So Prabhupada said in this context, Jeśli Prabhupada powiedział o tym w tym kontekście, that you should give your life to Krishna. Don't worry so much about your maintenance because it's already there. So don't work so hard that you compromise your sadhana. I główna idea Prabhupada była taka, że powinniśmy dać swoje życie Krysznie, w tym sensie, że oczywiście powinniśmy pracować, ale nie tak ciężko, by zaniedbywać przez to swoją sadhanę. There was a class I was at and a couple of devotees were coughing. Był pewien taki wykład, na którym byłam i bardzo wielu baktów tam And kaszlało. Prabhupada just stopped the class. Why are you coughing? Prabhupada zatrzymał ten wykład i mówi, dlaczego kaszlecie wszyscy? Don't you have enough? He said, don't you have sufficient warm cloth? Czy nie macie wystarczającej ilości ciepłych ubrań? And then he turned to the president and said, make sure they have, enough clothes to stay warm. I tak zwrócił się do prezydenta świątyni, mówiąc, że zadbaj o to, żeby oni mieli And he completely stopped the whole flow of the class and told the story of Sanatana Goswami wanting to commit suicide, and Mahaprabhu saying, you can't because it's your body. It's not your body, it's my body, so you can't kill it. I jakby zatrzymał cały wątek swojego wykładu i potem zaczął mówić coś zupełnie innego. Mówił o Sanatanie Goswamim, który chciał popełnić samobójstwo, a Pan Chaitanya powiedział, nie możesz tego zrobić absolutnie, ponieważ to nie jest twoje ciało, ono należy do mnie. And then he ended saying something which kind of answers this question. I na końcu powiedział taką rzecz, która odpowiada na to pytanie, które Which was basically, some care should be there, but don't become like a fanatical health nut, where your whole life is all about taking care of your body. That was kind of the instruction Prabhupada was getting. Take care of yourself, but not to the point where it interferes with your sadhana, your service. I Prabhupada na końcu powiedział coś takiego, że oczywiście trzeba dbać o zdrowie, ale nie do punktu, że staniemy się takimi fanatykami, że jedynie liczy się dla nas zdrowie, czy też staniemy się takimi fanatykami zdrowia, że zaczniemy zaniedbywać też swoją sadhanę w ten sposób. I think he meant take enough care. Myślę, że on użył takiego stwierdzenia, że powinniśmy poświęcać czy też odpowiednią ilość troski swojemu zdrowiu, ale nie, żeby to stało się jakąś obsesją. That's the message I got. I to jest wiadomość, którą ja zrozumiałam. Because the air on one side is don't take care at all. Ponieważ jakby druga Krishna will strona take care of me. Nie rób nic, nie dbaj o siebie. Krishna o wszystko zadba. And the other side is like just overly focused on taking care of yourself. A drugie to jest bycie tak nadmiernie skupionym na dbaniu o siebie. Like you go to someone's house and every cabinet has got medicines and herbs and potions and it's like, like that. It's like obsessed.
I idziesz do czyjegoś domu, a tam widzisz w każdym rogu, w każdej szafce jakieś leki, medykamenty i widać, że jakaś pewnego rodzaju obsesja ogarnęła tę osobę. So Prabhupada was somewhat concerned about that. I myślę, że Śrila Prabhupada Not był just w with pewnym health. sensie zatroskany o to. But with anything. Nie chodziło tylko o kwestię zdrowia, ale o każdą inną. There's a funny story. Jest też pewna zabawna historia. Prabhupada encouraged devotees to start an incense business. Śrila Prabhupada zachęcał wielbicieli, by zaczęli taki biznes kadzidłowy. So they became very successful. I oni osiągnęli ogromny sukces. And it was supporting, I think it was supporting the Gurukula. Myślę, że oni też tym pieniędzmi z tego biznesu wspierali. So then they thought, well, we're selling incense. I pomyśleli sobie, sprzedajemy kadzidła. With the same scented oils, we could make little bottles of scented oil. I możemy też mieć takie buteleczki takich olejków And zapachowych. we could make soaps. I możemy też robić mydła. Other scented products. Lub różne innego rodzaju produkty. And they told Prabhupada. I powiedzieli o tym Śrila Prabhupadzie. And he said no. A Prabhupada powiedział nie. A oni byli And they would have made more money. ale my chcemy robić więcej pieniędzy. He said, don't make it complicated. On mówił, nie komplikujcie tego. It's already successful enough. Don't make it complicated. Powiedział, to już osiągnęło sukces, nie komplikujcie tego bardziej. So it was in Prabhupada's mind, they were so much into business, they would just keep expanding, working 10 hours, 12 hours, 15 hours, This year we're going to make half a $1 billion, it's like, that's what Prabhupada said. It's like, forget it. You have enough. Okay. So that balance, that's how I see it. Oni mieli takie duże pragnienie rozwoju i wiedział, że to może być niebezpieczne, że oni będą chcieli zacząć się rozwijać do punktu zarabiania $0,5 miliarda rocznie na tym wszystkim, ale zaczną pracować 8, 12, 15 godzin dziennie, tak naprawdę skupiają się tylko wyłącznie na swoim biznesie. A little addition to that story, later, I taki dodatek do tej historii. Prabhupada was visiting all the different departments in the temple. Śrila Prabhupada odwiedzał wszystkie inne departamenty w świątyni. And he was encouraging everybody. I zachęcał członków z każdego departamentu. He went to the Spiritual Sky Incense. I poszedł do właśnie tej grupy Spiritual Sky. He saw everything and he didn't encourage them. Zobaczył wszystko, ale nawet ich nie zachęcał. And they later asked him, he said, why is it that you encouraged, the book publication, the recording department, the art department, DD department, but you came to our department and you didn't encourage us. I później zapytali ci wielbiciele Śrila Prabhupada, Prabhupada, ty odwiedziłeś wszystkie te departamenty, departament wielbienia mórz, departament malowania, departament wszystkie te nagrywania i różnych innych departamentów. I ty zachęcałeś wszystkie te osoby, a nas w ogóle nie zachęcałeś. So he said something really interesting I to, co Śrila Prabhupada powiedział, about what we're talking. Odnośnie tego, o czym teraz rozmawiamy. Which was basically, you're already Vaishyas. Powiedział, wy już jesteście Vaishyami. You're already too absorbed in making money. Wy już jesteście nawet zbyt pochłonięci zarabianiem So pieniędzy. I don't need to encourage you. Nie muszę was zachęcać. In fact, if I do, it'll make it worse. Jeżeli to zrobię, to będzie jeszcze gorzej. And so Prabhupada said, you don't need encouragement to do business. You're already encouraged. You need encouragement to do sadhana. On powiedział, że ja nie muszę was zachęcać do robienia biznesu, ponieważ wy już jesteście entuzjastyczni w tym. Jedyna rzecz, do której muszę was zachęcać, to byście dbali o swoją sadhanę. Business, 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 business. Sadhana, business, that was Prabhupada's mood. I taki był nastrój Prabhupada, że ktoś skupia się tylko i wyłącznie na biznesie, zaniedbując swoją sadhanę. Do business, do whatever you do, but don't get out of balance with your sadhana. Rób biznesy, czy wszystko, co musisz robić, ale miej ten balans w swojej sadhanie. So that kind of always stuck with me. I to zawsze mnie tak zastanawiało. Whenever I really get into something. Kiedy bardzo się w coś tak kręcałem, czy zaangażowałem. Health-wise or otherwise. Health-wise or otherwise. And taking care of my health, Aha, if I got into, there's this new vitamin or new exercise. Kiedy zaczynałam się tak wkręcać, że tu jest jakaś nowa witamina, czy jakieś ćwiczenie bardzo pomocne. I started doing celery juice every day. It's supposed to be like an amazing, like just rejuvenate your body.
że picie tego takiego soku z pietruszki, tak? Yeah. Celery. Selera? To selera? Celery, you know celery. Yeah, celery juice. Czyli picie tego soku z selera, które ma rzekomo takie właściwości bardzo odżywiające organizm. But you know, you could Beetroot then, juice is bad. then you can, yeah, sometimes. But, so, you know, I always got this impression from Prabhupada, whatever you do, just don't be a fanatic about it to the point where it occupies, you know, too much of your time. You know, 3 hours every morning between my exercise and my juices and my vitamins and my headstands and like that. Well, when do you chant your rounds? Well, you know, I'm not doing so good on my rounds. Like, to avoid that kind of thing. I to, co ja zrozumiałam z nauk Prabhupada, to, żebyśmy nie stawali się tacy obsesyjni w różnych działaniach, czyli znaleźli ten balans. Nie tak, że na przykład 3 godziny dziennie poświęcamy na wszystkie ćwiczenia, witaminy i robienie różnych soków, a ostatecznie pytasz się tej osoby, a jak twoje rundy? No wiesz, no tak nie mam czasu. In Bhagavatam, Prabhupada said, you shouldn't work more than 8 hours a day. I w Bhagavatam Prabhupada mówi o tym, że nie powinno się pracować dłużej I think, niż 8 godzin. you know, I see it as the same thing. Widzę to w tym samym. Because, you know, it's easy to work like 10, 12 if you like something. Czasami jak coś lubisz, to możesz pracować 10 czy więcej godzin. That's my perception. To jest mój sposób widzenia tej sytuacji. Of course, if you're very sick, obviously, more energy has to go into taking care of yourself. Oczywiście, że jak ktoś jest bardzo chory, to musi być wyłożone więcej energii w wyzdrowienie. I have a god brother who's really sick. Miałem brata duchowego, który był bardzo chory. He tried everything. I próbował wszystkiego. Nothing helped. Nic nie pomogło. Then I saw him like 5 years ago. He was completely healthy. I zobaczyłam go nagle 5 lat temu i jest całkowicie I zdrowy. said, so what did you do to get healthy? I ja spytałam go, co zrobiłeś, żeby się He said, uleczyć? nothing. Powiedział nic. I just got better. I woke up one day and I was better. Po prostu pewnego dnia się obudziłam i poczułam się lepiej. You want to hear a funny story? Chcecie usłyszeć jeszcze? I had a wart on my foot. Mam co? You know a wart? What a wart is? And you cut it out. You burn it out or you cut it out. Jakiś taką kurzajkę chyba na stopie. And I had it cut out at least 20 times. It was always growing back. I wycinano ją już ze 20 razy, a ciągle odrastała. So my wife had written a letter to Prabhupada and said, do you know, because Prabhupada was a chemist, do you know a cure for getting rid of warts? I moja żona napisała taki list do Śla Prabhupada, ponieważ on był z wykształcenia farmaceutą. No. I czy znasz jakieś lekarstwo, czy sposób na pozbycie się You can tych kurzajek? look at this story any way you want. Możecie spojrzeć na tę historię na różne sposoby, jakie chcecie. I was traveling Podróżowałem and I came back i wróciłem. and I said to my wife, you know, my wart somehow or other mystically disappeared. I ja mówię do niej, So nauczałam i moje wszystkie kurzajki w mistyczny sposób zniknęły. And I had this since I was a teenager, and I would go to dermatologists and they'd cut it out, they'd burn it out, and it'd keep growing back. Ja miałam te rzeczy od dzieciństwa i chodziłem często do dermatologa, oni to wycinali, wypalali, robili różne rzeczy, ale to i tak wracało. He says, oh, that's interesting. I wrote Prabhupada and asked him for a cure, and now it's gone. I on mówi, to ciekawe, bo ja napisałam do Śla Prabhupada zapytanie, jak to wyleczyć i nagle to zginęło. You can decide how that happened. I don't know, but it's a true story. Sami zdecydować i zinterpretować It happened to me. To się wydarzyło mi. So, you know, sometimes things happen. And then Czasami te rzeczy dzieją się w ten sposób. there's another story of this devotee who she had cancer or some other disease, and she didn't have long to live. I była jakaś osoba, Yeah, była jakaś baktinka, która była poważnie chora, to był nowotwór czy coś innego i nie miała dużo jakby czasu już, jej nie zostało. And the thing is, she didn't want to live. She wanted to die. Tak naprawdę ona już nie chciała żyć, chciała umrzeć. Because her body was falling apart. She said, okay, forget it. Więc po prostu ona się So praktycznie she spent many years in Vrindavan. Ona spędziła wiele lat we Vrindavan. So all the diagnosis and so forth was done in America, and then she decided, well, I'll just go to Vrindavan and die there.
I w Ameryce właśnie zostały zrobione wszystkie te diagnozy i zdiagnozowano też So her, umrze i udała się do Vrindavan. Stwierdziła, skoro już mam umierać, to umrę we Vrindavan. so her plan was to do Govardhan Parikrama. I jej plan był taki, by robić Every day, the whole thing. wokół wzgórza Govardhana każdego dnia. You know, as long as she had energy. Tak długo, jak będzie miała energię. So every day she does Każdego Govardhan dnia Parikrama. okrążała. Guess what happened? I zgadnijcie, co się stało. The cancer went away. Tak naprawdę zniknął rak. And she was so upset because she wanted to die. I ona była taka zdenerwowana, bo ona chciała umrzeć. So, you know, so the conclusion is not to be impractical, Konkluzja jest taka, by nie być niepraktycznym. but always remember the ultimate, who is the ultimate cause. Że kto jest tą ostateczną przyczyną. There are people who have spontaneous remissions of cancer. Są ludzie, It którzy just mają goes takie, and nobody można knows. powiedzieć, takie nieoczekiwane, spontaniczne remisje raka. And people who visualize themselves healthy and then diseases go. Ludzie, którzy wizualizują siebie, wyobrażają siebie zdrowymi i nagle choroby. They have a church in America. Maybe it's a Seventh-day Adventist or some church, and they don't go to doctors. All their healing is done mentally. Jest taki kościół, Visualization of healing. Adwentystów Dnia Siódmego. I think it's I oni something. nie chodzą do lekarzy, tylko uzdrawiają jakoś. I don't believe in doctors. Oni nie wierzą w lekarzy. Just, right, yeah. Seventh-day Adventist or someone, and they have healers. I mają takich uzdrawiaczy. No matter how sick they are, they won't go to a doctor, and Nieważne, they'll jak pray bardzo and są chorzy, nie idą do lekarza, tylko idą do tego uzdrowiciela i modlą się też. And even there's research that people heal faster when people are praying for them than if they're not praying for them. I są nawet takie badania, które mówią na ten temat, że ludzie zdrowieją szybciej, jeżeli ktoś inne osoby się za nich modlą. So my realization is Prabhupada didn't want us to be impractical, but he wanted us to keep in mind all these other things. Moja realizacja jest taka, że Śrila Prabhupada nie chciał, żebyśmy byli niepraktyczni, ale żebyśmy mieli te wszystkie rzeczy, o których mówiłem w umyśle. You know, if Krishna wants you to die, then Jeżeli Krishna chce, żebyś umarł, to you know, I was sick once. pewnego razu byłam chory. When I was a young devotee, Byłem wtedy młodym baktą. I was weak. Byłem ogólnie słaby. And this doctor, you know the whole, you go to this doctor, he can't figure it out, that doctor thinks he figures it. You know, you just go and spending all your money going to doctors and nobody helps you. I idziesz do tego lekarza i on nie jest w stanie rozpoznać, co ci jest. Idziesz do drugiego, on coś tam podejrzewa, ale tak nie do końca jest pewien. I w zasadzie wydajesz wszystkie pieniądze na tych lekarzy i w zasadzie nic to nie daje. Then I found out there was an Ayurvedic doctor in America, which this was 1971 or 2, which was like unusual. I znalazłem pewnego lekarza ajurwedyjskiego w Ameryce, to był rok 71 czy 72 i w owym czasie to było dość niezwykłe. He said, take some khichdi, Powiedział, jedz kitri, take some fresh ghee. świeże ghee. After each meal, take chash, which is buttermilk with salt, pepper, and cumin. I później mówił, że mam brać po posiłku maślankę plus czarny pieprz i kminek, kumin. Boom. I nagle Cured. uzdrowiony. Yes. And so my realization was, at least for me, it's like when it's time to be cured, you'll meet the person who cures you. Moja realizacja była taka, że kiedy przychodzi czas na to, żebyś wyzdrowiał, pojawia się osoba, która cię uzdrowi. So I was trying, but I guess it wasn't my time yet. And then I finally met this doctor. Próbowałem i to nie był jeszcze mój czas i nagle pojawiła się osoba i zostałem uzdrowiony. And the other night I was really sick. Jednej Well, nocy a few nights. Kilka nocy temu byłem bardzo chory. And I was telling Krishna Karshan, you know, we're taking all these medicines and it's not working. And I said, brał te różne leki i po prostu and I said, you know, I'll get cured when, you know, when it's time for the suffering to end, I'll get cured. And that evening, Kishore brings this Russian doctor and then boom, I was better.
you know, I ja by tak 11 czułam, o'clock że that jak night I przyjdzie was czas, ma better. być czas na moje wyzdrowienie, to ja wyzdrowieję. I nagle tej nocy Kisiora pojawił się z takim rosyjskim baktą lekarzem, no i on tutaj po prostu nagle mnie uleczył. The Russian doctor had to just happened to be in Germany. Kishore just happened to be in Germany. Kishore said, I'm going to bring him back. You know, it's like, okay, time to get cured. I to było ciekawe, bo nagle okazało się, że ten rosyjski bakta lekarz był w Niemczech, Kisiora pojechał do Niemiec i akurat zdarzyło się tak, że on go tutaj przywiózł. I jeżeli masz być wyleczony, to będziesz wyleczony. Sometimes I feel like, Krishna, I'm so stupid. I don't know how to do anything. Can you just help me? Czasami sobie myślę, Krishna, jestem taki głupi, nie wiem jak różne rzeczy robić, po prostu pomóż mi. I don't know what doctor to go to. I don't know what medicine to take. Can you just like make it happen somehow? Ja nie wiem, do jakiego lekarza pójść, jakie lekarstwo wziąć, więc proszę, jakby pomóż mi w tym, zaopiekuj się mną w tej kwestii. That, you know, you meet a friend. Oh, I got this new thing, you know. It's like gives you energy, cures all your diseases, and you take it and like you're fine. You know, but you were sick for 5 years. It's like, Byłeś przez so 5 lat these are chory, common nagle experiences, isn't it? spotykasz jakiegoś przyjaciela i on mówi, wiesz, bo ja mam taki medykament i tutaj go biorę i się super czuję i on leczy i ty bierzesz to i to rzeczywiście działa. So I have like this sore neck. Miałam tutaj takie And I was trying to think. Na moich plecach. I was trying to think, how long has it been sore? You know, how long? And I was thinking back to 1983, remembering my neck was sore in 1983. I ja się zastanawiałam, kiedy miałem już ten mój ból ramienia się zaczął i tak naprawdę pomyślałam sobie, że już w 83. And so the Russian doctor comes shooting me, you know. And I think it's less sore now than it was in 1983 in certain ways. Boli niż bolało w 83 roku. Okay, you have to have a sore neck for 35 years and then, you know, now you'll get, you know, so sometimes it's like that. Czasami tak jest, że możesz mieć przez 35 lat ból barku czy ramienia, żeby to zostało w jakiś sposób wyleczone. So that's how I understood, you know, Prabhupada's dependence, you know. I ja w ten sposób rozumiem to pojęcie bycia zależnym w kwestii try, but your effort may not be enough. Staraj się, ale twój wysiłek może nie być wystarczający. Have faith that he'll Miej also po prostu wiarę pray to w him as well. że uzdrowi cię i... Prabhupada said, follow the doctor but pray to Krishna. Prabhupada powiedział, że idź do lekarza, ale również módl się do Krishna. Is that okay? Czy też podążaj za zaleceniami lekarza, ale też módl się do Krishna. It's okay? Yeah. Thank you. Okay, so we'll stop here. That was a long answer, but it was a good discussion. To była długa odpowiedź, ale myślę, że to była fajna dyskusja. It will also depend on the faith of the devotee. To również zależy od wiary wielbiciela. Just like with that other devotee, some will be more inclined to say, no, you have to do it practically. Some will be more inclined to say, Krishna, if you want, I'm ready. Tak jak w przypadku tych różnych wielbicieli. Jeden wielbiciel, trzeba być praktycznym, trzeba się zająć tym w praktyczny sposób, a są takie osoby, które po prostu rozkładają dłonie, okej, Krishna, zrób cokolwiek uważasz. But what we got from this verse was Prabhupada was talking about death. So at that point, then you're out of control totally. You can't do anything. I tutaj też Prabhupada w tym wersecie czy w znaczeniu mówi o śmierci i w kwestii śmierci, no to już nie można niczego zrobić. Jest to ona poza naszą kontrolą. So Prabhupada said, Prahlad could do nothing about the poison. I Prabhupada powiedział, że Prahlad Maharaj nie mógł nic zrobić z tym It's like, it was in the food and he was forced to eat it. Ono było w pożywieniu i był zmuszony, by je zjeść. So there was nothing practical he could do to I nie solve było it. nic praktycznego, co on mógłby zrobić, by rozwiązać tę So sytuację. Prabhupada said, Prahlad thought, well, if Krishna wants to kill me, or if he wants to save me, it's going to happen. So it doesn't matter, I eat it, I don't eat it. I'll live or die. That was his faith. To była jego wiara. Prahlad wiedział, teraz polegam na Krysznie, czy umrę, czy przeżyję, i tak muszę to zjeść. I to on zadecyduje. The interesting thing about this story, and I would love to research this. I interesującą rzeczą odnośnie tej historii, i chciałbym to jeszcze bardziej przebadać, is Prabhupada told the Brahmatirtha that it was the faith that Prahlad had that made it that he could eat the poison and not get sick.
I Śrila Prabhupada powiedział Brahmanandzie, że to wiara Prahlada sprawiła, że on mógł zjeść pożywienie z trucizną i nie rozchorować się. It's like his faith neutralized the effect of the poison. Także jego wiara zneutralizowała, można powiedzieć, efekt działania trucizny. But Prabhupada told Brahmatirtha, don't try to imitate that. Ale Prabhupada powiedział Brahmatircie, nie staraj się, nie imituj tego. So I'm not going to put poison in your prasadam today and say this is a faith test. Nie mam zamiaru teraz wkładać truciznę w wasze prasadam dzisiaj i Make a good movie. To jest The test Cult. waszej wiary. That'd be a good movie. Okay. To byłby dobry film. Just like Prahlad Maharaj Tak jak Prahlad Maharaj. ate poison and didn't die because he had faith. If you have faith, then you will not die when you eat the prasadam with poison in it. And if you do die, you deserve to die because you lack faith. Ja teraz mogę powiedzieć jak taki charyzmatyczny guru, że przeprowadzę na was test Prahlada Maharaja. That's the I trailer. Jeżeli zjecie And then you show all the people eating and it's a dark room. You know, taki film, some people are falling over and some people are dancing. I'm alive, I have faith. Taki film można by było stworzyć, można powiedzieć, dokumentalny i pewni ludzie zjadają to i nagle umierają, inni nagle zjadają, zaczynają skakać w ekstazie, że przeżyli. But We passed the test. We passed the test. But Ale the point that I find so interesting ta kwestia, którą ja is uważam Prabhupada is za saying, interesującą, że if to you have faith, jeżeli masz wiarę, it's like material nature. The material nature doesn't affect you the way it affects everyone else. That's a very interesting to jest statement. bardzo interesujące stwierdzenie, że jeżeli masz wiarę, to ta materialna It's like your natura nie your wpływa na faith ciebie tak jak na has inne just natury. counteracted natural law. Że w jakiś sposób ta wiara zapobiega, czy nie zapobiega, zaprzecza tym prawom natury. But if you're not on that level, you can't do that. Ale jeżeli nie jesteś na tym poziomie, nie możesz tego robić. That's what he said. You can't challenge natural law. Nie możesz rzucać wyzwania prawom natury. But that's basically what Prahlad did. I to było generalnie to, co zrobił Prahlad. Well, he wasn't challenging. He was just, well, whatever, Krishna wants to protect me, W pewnym sensie nie rzucał wyzwania, tak naprawdę był w sytuacji So, takiej, że przyjął schronienie Krishny. Co on zrobi, to ja to zaakceptuję. Boiling oil and you don't burn. An elephant steps on you, you don't die. Poisonous snakes bite you and you don't die. I was like, how? How does that I happen? różne te rzeczy, które się mu przytrafiały, czyli wrzucano go do gorącego oleju i się nie usmażył, można powiedzieć, chodziły po nim słonie, go nie zadeptały, węże nie były go w stanie pokąsać i trucizna też nie miała na niego efektu. And I'm sure other religious traditions have their stories of faith. Myślę, że różne inne tradycje religijne mają również swoje własne historie dotyczące wiary. So I want to write a book called Stories of Faith. I może powinienem napisać książkę, historie dotyczące wiary. To show this other side that it exists, because it will deepen our faith in Krishna. By pokazać tę drugą stronę medalu, która zwiększy naszą wiarę. What's your story of faith? Jaka jest twoja historia wiary? This. Haridas Thakur, yeah. Haridas Thakur. Haridas Thakur jest też przykładem wiary. Bhima. Yeah. It's also take of the poison. Okay, so it's just an interesting topic. To jest bardzo interesujące. Faith and how it affects the physical reality. Jak ona wpływa na tę rzeczywistość fizyczną, materialną. Like physical reality kind of adapts to a person's faith. Że ta fizyczna rzeczywistość może się dostosować do czyjejś wiary. Maybe we lack faith. Maybe we need more faith. Może potrzebujemy więcej. Maybe our movement would be more successful if we had more faith in Krishna's miracles. Może nasz ruch osiągnąłby większy sukces, jeżeli byśmy mieli większą wiarę w te cuda, które Krishna może sprawić. He's Prahlad. Yeah. Well, he's the Shakti of Prahlad. Można powiedzieć, że Krishna jest tą
całą siłą, mocą Prahlada. Yes. Okay. Such a beautiful topic. Piękny temat. Okay. Let's stop here. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanandi Hari. Gaurambo.